Weszli banderowcy, wszystkich pomordowali. Tam siostry zakonne były, zdaje się, w ilości 6 albo 7. Też zostały zamordowane, pogwałcone. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek Historystory. Ale dziś odcinek będzie wyjątkowy, bo to nie ja będę narratorem opowieści z przeszłości. Dziś będą opowiadać świadkowie dramatycznych wydarzeń polskiej historii XX wieku. Ludzie, którzy przetrwali rzeź wołyńską. 11 lipca to Dzień Pamięci Narodowej ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm w 2016 roku uchwalił ten dzień, właśnie ten Dzień Pamięci. I dzisiaj, 11 lipca, będzie odcinek wyjątkowy o świadkach, którzy cudem przetrwali tamte makabryczne wydarzenia. Pytacie mnie często w komentarzach, ale nie tylko. Czasami spotkacie mnie w różnego rodzaju miejscach w Polsce, miastach, miasteczkach, restauracjach. Czy, panie Łukaszu, zrobi pan odcinek o rzezi wołyńskiej? Musicie wiedzieć, że jest to jedno z moich największych marzeń, gdyż moja babcia Aniela Kazek z domu Kołodziej jako 13-letnia dziewczynka cudem ocalała z rąk siepaczy ukraińskich nacjonalistów. I gdyby ona nie ocalała cudem, no to przecież ja bym dzisiaj tutaj nie był, nie mówiłbym do was i nie byłoby kanału Łukasz Kazek Historystory. Więc jeżeli kiedykolwiek piszecie w komentarzach, czy mam ochotę to zrobić i czy o tym myślę, albo czy kogokolwiek się boję, czegokolwiek się boję, to pomyślcie o tym, co wam teraz powiedziałem. Jest to moje marzenie. Ale muszę to zrobić tam, gdzie miały miejsce te tragiczne wydarzenia. A więc na Wołyniu. A sytuacja dzisiejsza, jak sami wiecie, nie jest dobra, abym mógł tam pojechać i to zrobić. Jeżeli tylko się poprawi, gwarantuję wam i obiecuję, że pojadę tam i taki odcinek powstanie, bo ja te opowieści tutaj bardzo głęboko babci Anieli w głowie mam i utkwiły mi one na całe życie. Dzisiaj odcinek to opowieść. Opowieść utrwalona w wyśmienitym filmie. Filmie, który stworzył Jan Łukasiak, mój serdeczny przyjaciel. Pamiętam, jak dekadę temu zadzwonił do mnie i powiedział, że wykłada własne pieniądze, aby nagrać ostatnich świadków wydarzeń właśnie z Wołynia 1943-1944. Objechaliśmy wtedy od Szczecina po Wałbrzych całą Polskę zachodnią i nagrywaliśmy ludzi, którzy pamiętali te makabryczne wydarzenia. Ludzi, którzy mówili, że ukraińscy nacjonaliści nie przyszli ich zabijać, przyszli ich rżnąć. Tak mówili. Dzisiaj nie żyje już nikt z tych ludzi. Nikt, których będziecie widzieli w tym filmie. Nikt. Więc wyobraźcie sobie, jak warto było zrobić taki film, który ma świetny tytuł. Zapomnij o Kresach. Dlatego, że Kresowian zabito na dwojaki sposób. Raz ciosem siekiery, do okrucieństwa, a drugi raz przez zapomnienie. Dzisiejsza 80. rocznica rzezi wołyńskiej to nawiązanie do Krwawej Niedzieli, a więc do apogeum tej rzezi, kiedy ukraińskie nacjonalistyczne bojówki zaatakowały 99 polskich wsi. Wybrali niedziela, bo wtedy ofiary wracały z kościoła. Nie pracowały, były całkowicie bezbronne i nie spodziewały się tak krwawego ataku. Film Zapomnij o Kresach opowiada o tych wydarzeniach, oczu na tych ludzi, którzy przetrwali. Jan Łukasiak zrobił ten film za własne pieniądze i puścił go w świat. I dzisiaj
ja chciałbym wam go zaprezentować z okazji właśnie 11 lipca 1943, lipiec 2023. I jeszcze ostatnie słowo na koniec. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nikt z Kresowian nie chce odwetu na Ukrainie. Nikt z Kresowian, kogo ja osobiście znam, nie chce również, aby Kresy odebrać Ukrainie do Polski. My tylko byśmy chcieli, aby ekshumowano groby, gdzie leżą nasi bliscy i pochowano ich godnie i upamiętniono. Tylko tyle. Zapraszam na film Zapomnij o Kresach. O mamo, oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi brocze, ta krew to za nasz Lwów. Był jeden kraj, jeden chleb, no jedno życie, bo wszyscy tak żyli. I Ukraińcy, i Polacy, wszyscy razem chodziliśmy do jednej klasy. Bo to była wieś bardzo duża, 400 numerów i 30 numerów było Ukraińców. Tak było bardzo zgodni. Odbywały się takie różne, pamiętam już pod okna chodziłem, czy tam nas tego takie zabawy, to tam się schodziła młodzież i polska, i ukraińska, i tam jeszcze byli Rusinie, i Żydzi byli, ale to niewielkie ilości. Przed wojną było jak najnormalniej. Mieli Ukraińcy wolną rękę, taką jak może być małżeństwa się łączy. Ona jest Ukrainką, a mąż Polakiem, żyją dzieci jak najbardziej, wszystko w zgodzie. To oczywiście, że jeżeli w tej rodzinie on był Ukraińcem, to chłopak, jak się urodził, to był Ukraińcem, nie? A dziewczyna to Polką, nie? To już tam ten chodził do cerkwi na modlitwę, a Polak do kościoła oczywiście. No i także jednym słowem była zgoda. I jak było święto Ukraińców, to Polacy też nie pracowali. Jak było święto Polaków, to Ukraińcy też nie pracowali. Nie jeździli w pole, nie wyjeżdżali tam z końmi, czy drzewo rąbanie, no taki był kiedyś szacunek. Tam byli Żydzi dosyć liczni, tam byli Ormianie, tam byli Węgrzy, Słowacy i szereg innych było. I to wszystko potrafiło współżyć między sobą. Każdy z nich to był innego wyznania. Jedno drugiemu nie przeszkadzało. Póki nie powstała ta ukraińska armia, ta UPA, ukraińska armia powstańcza i tam to myśmy nawet się nie rozróżniali. Niemiec nam mieszał w głowie tym Ukraińcom, że będzie wszystko, będziecie mieli swój kraj, swoje wszystko, tylko musicie Polaków usunąć. Dopiero lipiec, początki sierpnia 1943, głównie w naszym rejonie, pojawiały się poszczególne, nazwijmy to, wizyty nieproszonych gości. To były bandy UPA. U nas mówili na to pospolicie bandery. To był przywódca ukraiński Bandera i od tej nazwy tak się o nich ogólnie mówiło. Бандера подиктує, що маємо робити, чи палити, бити, різати і бити. Так śpiewali, nie? Razem z Niemcami najpierw jeździli po wioskach, grabili, zabierali jedzenie, zabierali zboże, zabierali mięso jakieś, czy i krowy, i świnie, bo Niemcy potrzebowali jedzenia. I banderowcy z nimi razem jeździli, a później zaczęli zabijać Niemców. Tak jak mówię, rozbierać Niemców i broń mieli i się wzięli za Polaków. Już 15-14 lat to już to wszystko było w banderowcach. Ale tak robili, że
na przykład razem z jednej wsi, to ci banderowcy nie przychodzili mordować nas, Polaków. Tak mordowali ludzi, tak palili, niszczyli wszystko, żeby z innych wsi. A do tej bandy należeli, ale nie wszyscy. Tylko taki, co politykowali. A taki sumienny Ukrainiec, co chodzili do cerkwi, to nie. I syny, i dzieci ich nie. Później mordowali, jak nas nie było, to mordowali ich. Kto nie chciał iść do bandy, to ich mordowali. Genezą konfliktu polsko-ukraińskiego jest spór o poszczególne ziemie, które były zamieszkałe przez Polaków i Ukraińców. Bardzo mocno ten spór zaowocował w dawnym zaborze austriackim w Galicji, gdzie Austriacy na zasadzie dzieli rządź szczuli Ukraińców przeciwko Polakom. I to było zderzenie dwóch etosów. Etosu rycerskiego ze strony Polaków, którzy walczyli o Lwów, Stanisławów czy Tarnopol, ale w sposób rycerski, i etosu kozackiego, czyli etosu, który niestety przejęła część nacjonalistów ukraińskich, gdzie walka o niepodległość wiązała się z okrucieństwem. To zdefiniował Dmytro Doncow, główny ideolog ukraiński, który powiedział, że aby powstała samostojna Ukraina, można stosować twórczy terror, czyli zabijać po prostu nie tylko Polaków, Żydów, Ormian, ale także tych Ukraińców, którzy nie popierają nacjonalistów. Taki był sołtysem we wiosce, Czapaj się nazywał. I on mówił do mojego tata: Olender, nie bójcie się, dopóki ja jestem w Trościańcu, to nic wam się nie stanie, nic wam nie będzie. Ja nie przyjdę do was nikt nie przyjdzie i nic nie będzie. I tak było. Tak było, że nikt nie przyszedł do nas. Podchodzili Ukraińcy, ale u nas nie byli. W 1943 roku to Czapaj już wyjechał z Trościańca, już szedł nawet tędy koło nas, tam gdzie myśmy mieszkali, i tylko machnął do tata ręką, że ma tato uciekać. Rozlega się pukanie do okien, do drzwi. Mama podeszła i otworzyła. Wtoczyło się kilkunastu mężczyzn w cywilnych ubraniach, uzbrojonych, do mieszkania. Coś między sobą porozmawiali i tam któryś mówi: będziemy bić. Ja tylko słyszałem uderzenia przez plecy i pytanie: czy jest broń? Odpowiedź padała: nie ma. I tak każdemu po 3 razy tą pałką przez plecy przejechali i kazali wstać i powiedzieli, że o tej wizycie proszę nikomu nie opowiadać. I postarajcie się, żeby was tu jutro nie było. Policja ukraińska powstała. Oni manifestowali to, że teraz załatwiają Żydów w pierwszej kolejności. Tak jak oni mówili po ukraińsku. Żydami robimy zakwas. Natomiast Polaków po Żydach. W każdym razie Polacy byli steroryzowani. Ja pewnego razu idę, byłem w mieście i stoi facet z karabinem. Ja patrzę, a to razem ze mną do szkoły chodził, Ukrainiec. Tak? I zdjął ten karabin i stój, bo strzelać budu. Ja mówię, że ty zwariował, co ty? Tak, strzelać budu. I zarepetował i naprzód wchodź do środka. Zaprowadził mnie, tam do naga rozebrany, rewizja, od stóp do głów. Pytają się mnie: czy ty wiesz, za co ty jesteś tu przeprowadzony? Ja mówię: ja nie wiem, po ukraińsku ja rozmawiam perfektnie. Ja nie wiem. Jak ty nie wiesz? I mnie z jednej strony. No ja nie wiem, bo ja... To my ci wytłumaczymy. Ty należysz do OPR-u. Ja mówię: co to takie OPR? To ja ci wytłumaczę. OPR to Organizacja Polsko-Rewolucyjna, a waszym przywódcą waszej organizacji jest adwokat Bordowicz. I ty mówisz, że ty nie wiesz za co?
my sobie tu wzięli i mówi do tego, z jednego z nich, weźmie jego tam, do Boga nie ma. Weź jego tam, gdzie Boga nie ma. I mówi do mnie ten komendant cały. Widzisz ten lasik z taką rzeczką, nie? Tam już nie jeden Polak leży, tam wasze miejsce. Jak on to powiedział, że nasze miejsce tam jest, a to była letnia pora w białej koszulce. Jak się złapałem, to tylko guziczki prysły, poodlatowały. To szczerze, będę po ukraińsku, to strzelaj tu. Będę wiedział, że z brata Ukraińca zginę. Trzy rodziny było. 3 rodziny. Mirony byli koło wujka Grochowskiego, mamy brata i on właśnie ostrzegł nas. Mówi, Grochowski, udzierajcie, bo w tą noc będą was ryzać. O. A u nas jeszcze, jak zaczęło się już to wszystko z tymi Ukraińcami, to u nas ojciec miał olbrzymią gospodarkę i pod stodołą wylali tam, dokopali się pod stodołą, pod budynkami tymi gospodarczymi i tam wylali cementem, wyleścielili sianem i kobiety z dziećmi na noc tam szły, chowały się tam spać, tak, z dziećmi. Ukrainka, chłopka, staruszka. Jest moment taki, że ona przychodzi wieczorem do ojca i mówi do niego wręcz bardzo skrycie i szybciutko: uciekajcie, uciekajcie i to natychmiast uciekajcie, ponieważ jutro będą was ryzaty. To znaczy jutro będą was rżnąć, nie zabijać, a rżnąć. Wychodzimy z tego budynku szkolnego i idziemy koło cmentarza, taki pamiętam dół, i w tym dole do rana żeśmy tam przesiedzieli. Uciekamy zaraz na drugi dzień do miasta. Ale w tą noc, kiedy myśmy jeszcze byli, już zaczęły się wyrywkowe mordowania. Po nocach musieliśmy uciekać z domu. To byli sąsiady, że przechowywali nas. To na strychuśmy się chowali, tam u sąsiadki. No i z rodu ukraińskiego, bo tam Polak Polaka nie mógł przechować. Tylko zmierzch to tak jak te ptaszki, gdzieś gniazda szukają, tak myśmy gdzieś po jakichś chlebach, po jakichś szopach chowaliśmy się i do rana, rano skoro świt, powrotem do domu. Na noc to spaliśmy w dziurach, nie spaliśmy w domu. Ja spałam na przykład zawsze w butach. Że jak trzeba było gdzieś, to się uciekało, bo był gotowy człowiek. Nie zamykaliśmy dom, tylko zostawialiśmy otwarty, a szliśmy spać w pole. No i spaliśmy koło takiej rzeczki, na swoim polu oczywiście. Pod takim brzegiem, w krzakach i ojciec kaszlał. A ja się bałem, że usłyszę banderowcy, będą przychodzić gdzieś. No i tak rano żeśmy wracali do domu. Ojciec był weterynarzem i ojciec później uciekł do miasta, no bo ojca chcieli koniecznie zgładzić. Ale nie mogli ojca złapać, no to matkę powiesili. Któryś tam dzień, to było chyba 6 grudnia w 1944 roku. Zapukał ktoś do drzwi, myśmy jeszcze nie zdążyli wyjść z domu. No już słyszeliśmy strzał, bo Ukraińcy zastrzelili psa i później brat wyskoczył przez okno, to za nim strzelili, a go nie trafili i uciekł od razu do ojca, do Brzeżan. A przyszło ich 3 do domu, matkę zabrali. Myśmy czekali chyba, ja wiem, około pół godziny. No i później przyszedł jeden z tych Ukraińców i kawałek sznurka, tam takie było splut. Myśmy nie wiedzieli, splut to splut. No jak oni wyszli z domu, no to przez drzwi tak ładnie księżyc świecił i u nas tak jakieś ze 100 metrów od domu były takie 2 lipy. No i siostra mówi do mnie, to chyba straż stoi w bramie. Jakśmy rano
wstali, no to okazało się, że to nasza matka wisi na lipie. Prawdziwa tragedia rozegrała się w nocy z 8 na 9 marca. Próbowano zlikwidować wszystkich tych Polaków w Liźniowie. Część Polaków kryła się w klasztorze. Weszli banderowcy, wszystkich pomordowali. Tam siostry zakonne były, zdaje się, w ilości 6 albo 7. Też zostały zamordowane, pogwałcone, a ci upowcy ubierali się w różnego rodzaju szaty liturgiczne, do których mieli dostęp. Chodzili pijani, śpiewali, wychwalali swoją samostejną Ukrainę. W tym klasztorze wtedy zginęło około 70 osób wymordowano. To bestialsko mordowali w różny sposób, nawet gorzej jak chyba Hitler. A jak to? No jak? Różnie obcinali uszy, nogi, narządy. Straszne rzeczy. Rozbierali do naga i zimą polewali wodą i leżeli po nim. Straszne rzeczy wyrabiali. Męża kuzynki w czystopadach, tu piersi poucinali, języki ucięli, tak męczyli, nie? A mamy ciotki męża tu w jego mieszkaniu powiesili. Było święto ukraińskie Piotra. I z cerkwi jak wyszli, te Ukraińcy, to napadali na polskie wioski, na ludzi i palili, mordowali. Nie? Tak. Dużo pozabijali. Później 30 kilometrów od nas, może bliżej nawet, miasto było Brody. I tam była wioska cała polska. Przyszli w nocy, obstąpili i zapalili wieś, a ludzie wszystkich wyrzucali do ognia. Mało kto uciekł. To była zgroza. Wokół łuny tylko w nocy. Łuny, wsie palą się. Po prostu dziecko w kolysce wyciąga i na sztachety zabijali, tak że gardłem wychodziło to. A mężczyzn to brzytwą czy nożem od usta, od końca ust do ucha i z drugiej strony. I masz pójściu od mora do mora. To coś strasznego, to makabra, co się działo. Co to za ludzie są, to ja nie mam pojęcia. Nie. No, chcieli samostejną Ukrainę. Trzeba było Polaków wymordować. Co ja byłam winna, co wszyscy ci ludzie byli winni, że my tam mieszkaliśmy. Czy miło nie wspominam i nigdy nie wspomnę. Śladu z domu nie ma. Wspomnienia zostały. Ale jak się wspomina, to oczywiście skóra się jeży, włos staje dęba. Niestety. Tak. To prześladowanie było niepotrzebne. My byśmy na pewno wyjechali w sposób dobrowolny, gdyby nam stworzono takie warunki. I uważam, że byłoby to bardziej, mniej bolesne. A tak padło niepotrzebnie ileś set tysięcy, bo tak trzeba to chyba określić, niewinnych osób. Płacz i zgrzytanie, przelana krew, nie wiadomo w jakie imię.
Mój świętej pamięci ojciec zapisał w pamiętniku, że Kresowian zabito dwukrotnie. Raz ciosami siekierą, chodzi o zbrodnię banderowców, drugi raz przez zapomnienie i nie można o tym zapomnieć. Właśnie dla pojednania polsko-ukraińskiego konieczna jest pamięć, która oczyszcza.